Witam serdecznie na kolejnym czytaniu na moim kanale Bioart Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie na związki, uczucia, na wszelkiego rodzaju relacje. Będzie to czytanie ogólne, w którym przejrzymy się energiom, które pojawią się tutaj wokół Was i osoby, o której myślicie. A w drugiej części czytania, w rozszerzonym czytaniu, zobaczymy, jak będą rozwijała się przyszłość tej relacji, co tutaj nam karty dalej będą chciały pokazać. W pierwszej kolejności zobaczymy sobie kartę przewodnią dla Was. Proszę oczywiście pamiętać, że jest to odczyt ogólny, nie ma możliwości, by w pełni z każdym rezonowało, więc proszę wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu, to należy odrzucić. Dobrze, przechodzimy teraz. Wyciągniemy dla Was jedną kartę, zobaczymy, jaka jest tutaj dla Was energia na tą relację lub osobę, o której myślicie. Jaka jest myśl przewodnia? Jakie energie pokażą nam się wokół koziorożca? Okay. I mamy kartę straty emocjonalnej. Karta emocji może pojawiać się w momencie, kiedy doświadczasz lub opłakujesz stratę kogoś lub czegoś, do czego byłeś emocjonalnie przywiązany. I to jest jakby przesłaniem tej karty jest, żeby puścić przeszłość, uzdrowić i kochać przede wszystkim siebie. Wtedy będzie można pójść dalej. Cierpienie związane z tą stratą zapewnia oczywiście pewną mądrość i wiedzę dla Twojej duszy i te bolesne życiowe doświadczenia są równie cenne jak te, które są radosne w Twoim życiu. Więc skup jakby całą swoją pozytywną energię na dobru w swoim życiu i na tym, za co jesteś wdzięczny. Wykorzystaj w ten sposób swoją uzdrawiającą energię i staraj się skupiać na tym, nie staraj się skupiać na tym, co straciłeś, bo nowy początek i szczęście jest tuż za rogiem. Jeżeli będziesz zamykał się i trwał w rozpamiętywaniu, w cierpieniu, to to serce będzie zamknięte na nowe doświadczenia, które chcą do Ciebie przyjść. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jaka jest Wasza energia w tej relacji lub między Tobą a osobą, o której myślisz. Jaka jest energia koziorożca na ten moment? Jaka jest energia koziorożca na ten moment? Mamy kartę 7 buław i koła fortuny. Jaka jest energia osoby, o której myśli koziorożec?
mamy 10 monet i kartę 9 mieczy. Wasza energia tutaj pokazuje się w 7 buław i w kole fortuny, więc tutaj jest zamknięcie się, właśnie to, co przed chwileczką mówiliśmy tu. Zamknięcie się na nowe doświadczenia, na miłość, na związek. Tu jest bardzo mocno pokazane bronienie swojego terytorium, bronienie swojej przestrzeni. A koło fortuny mówi o zmianach, o tym, że nadchodzą zmiany, być może są również konieczne zmiany w Twoim życiu, że może jest odpowiedni już moment na to, żeby pewne sprawy poszły do przodu, żeby być może zmienić swoje dotychczasowe nastawienie, tak, do tej kwestii, do kwestii związku czy miłości, otwarcia się na nową miłość. Po drugiej stronie mamy osobę, która pomimo tego, że być może ma wszystko, co jest w życiu potrzebne, może ma dom, może ma pieniądze, to jednocześnie ma bardzo pesymistyczne nastawienie do życia. Jest niezadowolona być może ze swojego statusu, czuje się samotna, niespełniona w życiu. Może nie zauważa czegoś, co jest tuż obok, a czego szuka przez całe życie. Tutaj pokazuje się brak zrozumienia i tkwienie w takim fatalizmie, pesymizmie dużym. Ta osoba jakby przeżywa tutaj coś, jakieś niepowodzenie. Może ta osoba jest w depresji, tak? Może żyje w jakimś strachu, bo dużo w niej jest lęku. Być może ta osoba też zamyka się na relacje, na związek, boi się być może cierpienia związanego z miłością, tak? Z tym, co może do jej życia wkroczyć. Jest tutaj również pokazany taki okres, w którym może zamykać się jakby w swojej skorupie i przez to oddala od siebie niebezpieczeństwa, które sobie tutaj wyobraża, więc może również unikać podejmowania decyzji czy doprowadzenia do jakichś zmian w swoim życiu. Szuka cały czas dróg wyjścia z sytuacji. Zobaczmy, co jest między Wami tutaj. Co jest między koziorożcem a tą osobą? Jakie energie? Tu mamy kartę wisielca i kartę kochanków. Pokazuje się tu sytuacja, która w tej chwili jest między Wami w zawieszeniu. Być może nie spotykacie się w tej chwili z tą osobą, być może jesteście w jakiejś separacji, nie macie być może ze sobą kontaktu. Tu pokazuje się też relacja, która może być małżeństwem, może to być jakiś związek partnerski, ale w karcie wisielca mamy pewne
zatrzymanie. Wy czujecie tą konieczność zmiany, która powinna nastąpić w tej relacji, bo ewidentnie coś tutaj się nie układa. Wy jakby stoicie zamknięci na tą osobę, bronicie bardzo swojej przestrzeni, swojego zdania, a ta druga strona być może oczekuje jakiejś stabilizacji, może pójścia o krok dalej w tej relacji i w jakiś sposób czuje się zestresowana, ma w sobie dużo lęków i obaw, tak, z tym związanych. I tu pokazuje się przede wszystkim, są jakieś nieporozumienia, bycie w separacji, być może rozstanie jest tutaj pokazane i okres taki, w którym nie ma tych uczuć, tak? Jest zawieszenie między wami tej sytuacji związkowej, miłosnej. Czas być może właśnie na to, żeby przemyśleć jeszcze raz wszystkie sprawy, rozmyśleć, wyciszyć się, dokonać jakiegoś rozrachunku dotychczasowego postępowania. Jest to czas, żeby każde z was pobyło osobno, wycofało się po to, żeby przemyśleć na spokojnie pewne rzeczy, zregenerować też swoje siły. Zobaczmy w takim razie, co ty myślisz o tej osobie. Co koziorożec myśli o tej osobie. Jest piątka buław, która mówi o konflikcie często wewnętrznym. Bardzo dużo możecie tutaj rozmyślać i zastanawiać się nad sensem, celowością tej relacji. Możecie mieć poczucie, że coś wam umyka, że nie możecie osiągnąć swojego celu, swoich zamierzeń. Mogą być tutaj kłótnie, które uniemożliwiają wspólne działania. Są tu pokazane takie narastające między wami sprzeczności. A co ta osoba myśli o was? Możecie wymyśleć o tym, że ta osoba jest pełna sprzeczności i jakby doprowadza do kłótni, które uniemożliwiają wspólne porozumienie się. Co ta osoba myśli o was? Ona uważa, że próbujecie rządzić w tej relacji, że być może jesteście bardzo asertywni w postępowaniu, że może próbujecie wszystkie sprawy między wami poukładać według jej uznania.
Tu pokazuje się duża dominacja, zdecydowanie też i może ta osoba uważać, że przejmujecie nad nią kontrolę za bardzo, że próbujecie ją ograniczać w jej działaniach i że jest to w jakiś sposób sprzeczne z jej podejściem, z jej zamysłem, tak? Może czuć, że jesteście w jakiś sposób apodyktyczni, tak? W tej karcie jest również pokazane takie nieprzejednanie, trzymanie się też swoich zasad, tak? Chęć odniesienia zwycięstwa za wszelką cenę. Być może odbiera Was też jako te działania Wasze mogą być takie nagłe, gwałtowne, zdecydowane. Może być tu dużo wprowadzania zmian na siłę, tak? Takie może mieć ta osoba o Was mniemanie, że próbujecie na siłę coś zyskać, tak? Przeforsować jakieś swoje własne plany, działania. Zobaczmy, jakie są predyspozycje tej relacji do bycia razem. Co będzie wspierać, co przeszkadzać w tworzeniu tej relacji. Mamy kartę rycerza buław, kartę 6 kielichów, i kartę wieży. Tutaj pokazuje się, że może być zbyt dużo fantazjowania, zbyt dużo nierealnego podejścia do relacji, czyli podejmowane są działania, które nie mogą być spełnione, tak? To są zbyt dużo wymagań, które nie są w stanie się urzeczywistnić, zrealizować. Jedna ze stron może podejmować właśnie takie działania, które tak naprawdę grożą rozpadowi temu związkowi, tak? Pokazują się tutaj nierealne oczekiwania, tak, co do tej relacji, co może doprowadzić, te działania mogą doprowadzić do rozpadu. Tu potrzebny jest jakiś kompromis, pójście na kompromis.
Dobrze, wyciągniemy dla Was jeszcze karty wyroczni. Zobaczymy, co jeszcze nam tu karty wyroczni powiedzą. No. Okay. I mamy tu kartę ważki, która mówi, że pewne sprawy mogą wyjść na jaw, że być może trzeba więcej rozmawiać, więcej się dopytywać, uzdrowić też pewną sytuację i przystosować się do zmian, które nadchodzą, ponieważ mamy tu kartę jedności, pasji, bezwarunkowej miłości. Może w tej karcie mamy też miłość do siebie, więc może warto jest popracować też nad miłością własną. I mamy kartę łódki, czyli nadejście jakiejś progresji, zamknięcie pewnych problemów i pójście dalej. I wyciągniemy dla Was jeszcze karty wyroczni anielskiej. I przesłanie dla koziorożca jeszcze. Karta ta mówi o współzależności, o różnego rodzaju uzależnieniach, które mogą być przyczyną problemów w Twojej relacji. I pewne uzależnienia znieczulają serce na ból, ale zmniejszają również zdolność do kochania. Więc może być problem tutaj z jakimś uzależnieniem, tak? Jest to problem, przeszkoda w dążeniu do prawdziwej intymności emocjonalnej, które może negatywnie wpłynąć na tą relację i to może dotyczyć to uzależnienie Ciebie lub Twojego partnera. I jeszcze jedną kartę wyciągniemy. I mamy kartę małżeństwa, która mówi o ślubie, o zbliżającym się ślubie. Może to być ślub własny lub kogoś. Może to być też ważna jakaś informacja o tym, że małżeństwo może być istotną kwestią dla jednej z osób. Również może być to potwierdzenie, że w najbliższym czasie może pojawić się osoba w Twoim życiu lub jest już taka osoba, z którą będziesz w związku małżeńskim. Dobrze, resztę czytania zobaczymy tutaj, co będzie w najbliższym czasie, co się może wydarzyć. Obejrzymy to w czytaniu rozszerzonym, na które serdecznie zapraszam. A dziś dziękuję Wam za obecność. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.